Hi, this is Little Dwarf playing games while rambling incoherently into a microphone. Why? Well, just because I can, and I continue with Chronicles of Myrtana Archolos, blind. Now, the local mage wants me to get him a large bowl of stew, but it has dawned on me that before I try to steal literal food from poor people, I should probably check with the innkeeper whether I can buy it, because Martha does not want to give it to me. Like, if I talk to her, she's like... Mógłbym dostać trochę tego pysznego gulaszu? Nie. That's a very flat no. But let's talk to Bastian as well. Pokaż mi swoje towary. Because he sells a lot of food, actually. A portion of Martha's stew. Yeah, for 20 gold. Like, it's perhaps not the best investment of money. I could get it for free if I steal it, but it is a small price to pay for, you know, assuaging my conscience, so I will do that. I will do that, and I will go back to the mage and report to him the fact that I've got his stew. Yeah, his name is Lokvar. I forgot that already. It's pretty rude to wake him up in the middle of the night just to say I have food for him, but... Tyle wystarczy? Mówiłem o całym garnku, a nie o porcji dla biedaka. Lepsze to niż nic. Przepyszne. Marta to jednak złota kobieta jest. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Zobaczysz. Czas na ostateczny test. Test siły. Tam, gdzie zawodzi spryt. Będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żarty, chłopcze. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest twój test, a nie ich. Czym mam w takim razie je pokonać? Spróbuj miotłą. Miotłą? Nie masz jakiegoś miecza na zbyciu? Dam ci radę. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Weź ten klucz. Otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź i niech Adanos ci sprzyja. So, are the monsters, meat bugs? Because that would actually be kind of almost a reference to a quest in Gothic 2. Because in Gothic 2, there was a guy who was like deathly afraid of meat bugs, and he asked you to kill them, and he actually fled when you told them there was like a meat bug crawling nearby. Oh, this one is still alive. Okay, I think that's all of them. Stealing from the... Oh, key to the chapel. I have the key to the chapel. Stealing from the church is kind of, you know, a new low for me, but as I said, Gothic really brings out the worst in me. Teleportation rune. All my teleportation runes. Interesting. So, does this mod... I assume it teleports me right here,
but does it combine all of them into one? If so, that's a very elegant and cool solution. Let's see what happens if I... Yeah, choose a location. Okay, that's super cool. And I appreciate that. What time is it? 3 a.m. Okay. Widzę, że wracasz cały i zdrowy. A więc zwycięstwo? Tak, rozgniotłem je wszystkie. Gdy stąd wyruszyłeś, twarz miałeś bladą jak płótno. Strach cię obleciał, jakbym wysyłał cię do walki z samym Beliarem. Dość tych żartów. Kiedy w końcu dowiem się czegoś o alchemii? Alchemia. No tak, zapomniałbym. Masz tu książkę Podstawy alchemii. Weź ją sobie i przeczytaj. I to wszystko? Żadnego zbierania ziół i ważenia mikstur? Chciałeś poznać podstawy alchemii? To je poznasz. Rzecz jasna, jeśli umiesz czytać. A teraz, z łaski swojej daj mi się zdrzemnąć. Po tym gulaszu jakiś taki senny się zrobiłem. Możesz mi coś powiedzieć o tym kamieniu? Ten kamień. Chłopcze, to jest runa teleportacyjna. Jedno z najbardziej zaawansowanych osiągnięć magicznych. W ciągu jednej chwili jej użytkownik jest w stanie przenieść się do zupełnie innego miejsca. Oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami, do których runy są przypisane. Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Run teleportacyjnych nie może używać każdy. Czyli nie będę miał z niej żadnego pożytku? Możesz rozejrzeć się na wyspie za specjalnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam. To powinno pomóc. Zresztą, nie mam teraz siły opowiadać ci o wszystkich zawiłościach tego zjawiska. Weź tę księgę, jeśli tak bardzo cię to interesuje. Z alchemią trochę nie wyszło, ale może zwiększysz moją magiczną moc? Jak nie wyszło? Co nie wyszło? Udostępniłem ci wszystkie potrzebne narzędzia, by szkolić się w tej pięknej sztuce. Młodzi, tacy teraz niewdzięczni. Jeszcze raz. Czego tym razem chciałeś? Zwiększenia mocy magicznej. Niech ci będzie. Coś ci tam pokażę, tylko wiesz, przydałoby mi się trochę złota na drobne wydatki. Oczywiście, jakżeby inaczej. I have not decided yet which way I want to go with my character build. I'll give it time. For now, let me read the books. Basics of Alchemy. You can learn from this book the basics of making magic potions. Okay, Alchemy Rookie, 10 learning points. I think regardless of what path do I choose, Alchemy might be a cool skill to have, so let's do it. I already know this. In the Secrets of the Teleportation Runes, this book describes in detail the functioning of the teleportation runes. Teleportation magic is still a mysterious and unexplored field. No one is able to determine from which of the gods it originated. Some even claim it does not come from them, but is the pinnacle of the human mind's achievements. To use teleportation runes, no knowledge of circles of magic is needed. Anyone can pick up a rune and attempt to teleport to its assigned location. Few, however, will be transported instantly. It is an innate gift that even years of learning cannot replace. For all others, an approach to a place of power is required. Many researchers and mages have further enhanced these places with the symbol of a pentagram enclosed in a circle. This technique created teleportation networks in many regions of the world. Supposedly, it was taken from the priests of the Wolf Sons, who used them to create point teleporters. It is not known how they developed such magic. Interesting. So I guess this game limits. You can only use the runes if you stand on a pentagram. So those pentagrams are like fast travel points. Let's
test that hypothesis. Yeah, too far from the magic circle. Okay, that's interesting, but I'm not sure whether that's really needed. You know, fast travel in the form of runes was already difficult enough in Gothic, because you had to find the particular rune first, and usually it involved, you know, some time before you got it. So I don't think it was necessarily needed to limit that further. I need a lab bottle. I'm not going to buy it, although how much does it cost? Pohandlujmy. $5 per one. Okay, so I'm not going to buy any of those. I'll just look for them in the world. Oh, the doors to his house do not close. It's interesting. Okay, I'll explore the rest of the village, because I still haven't done that. It's quite large, actually. Okay, Czego tu szuka? Widzisz, to nie było takie trudne. just some regular farmers live here. Czego tu? No proszę, jednak można. Jak życie? Coś ty za jeden. Nie znam cię. Daj mi spokój. Some arrows in a tree. Somebody was practicing archery here, I guess? Oh, that's quite a few gold coins for the start. Czego tu myszkujesz? Wara od mojej chaty! Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty.
So that's my uncle, right? He doesn't recognize me, but I do recognize him, apparently. Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin, brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O cholera. Niech cię kretoszczur popieści, Marvin! Jak tam staruszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerósł Gerta. Przybyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. I perhaps should just go with him. I suppose the game would most likely force me. I will do that and return to explore the rest of the village later. Nie powinieneś teraz leżeć? Żeby wszystkie kości mi się zastały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również. Kiedy to było? Jedyne co pamiętam to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. No i miałeś na niej trochę więcej włosów. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani i nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza. Niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram? Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuźni. Oh, so our father is dead. Nasz ojciec niedawno zmarł. Cholera. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. Well, I don't think it's rumors. Like, we're literally at war with the orcs, and the orcs have sunken the royal fleet, so they would be coming at some point. It's not really a rumor. To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Londra. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Jesteś pewny? U nas w wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł Myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę. Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zarobić. Wyruszenie do miasta było naszym planem. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marvina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządleniem. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Marvin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata. Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych schodach w karczmie. Jasna sprawa. Do zobaczenia. Yeah, but before I help my brother with his wounds, let me finish going around the village, which is perhaps
one of the most horrible things that a brother has ever said to a brother that's suffering, but, you know, that's Gothic for you. As I said, it really brings out the worst in me. I just need to, you know, look everywhere and loot everything. What's my uncle up to as far as reading is concerned? Only a fool thinks that dexterity will make him a more efficient thief. Agile limbs are of no use if the owner does not know how to use them. Even a man with fat fingers, who knows how to use his shape and mass, can be an amazing thief. Pickpocketing can be divided into 3 degrees of initiation. A rookie is skilled and master. With each successive level, he will be able to steal from more attentive people. Both an amateur and the greatest master can only steal as much as their target has in his pocket and his pouch. Even a beginner will immediately recognize the person he is unable to steal from. It is enough to look at them carefully, notice their movements and the way their purse is tied. A skilled thief works routinely. His movements are smooth because they are perfectly learned and memorized. There is no room for error. For the same reason, it is not a very developing occupation and does not develop the user. Okay, that's the translation is a little bit at points. Rather, a good thief should view pickpocketing as a way to get by and a way to finance his other desires. Well, I have no interest in that, really. And by the way, I do find the narrative device of Jorn getting wounded by a bloodfly to be a little bit stupid, because in the Gothic series, you know, there are magical potions which seem to be rather ubiquitous. I have one already, and, you know, you use them routinely after, like, heavy combat. Like, you get slashed with swords, and then you chug a couple of potions and you're perfectly fine. So I have to assume they are actually very potent. Because look at this, like, this potion restores 20% of my health. So I can be, like, within an inch of my death, and if I chug 5 of those health potions, they would completely heal me. They would restore my wounds, you know, completely. So I find it a little bit hard to believe that the narrative device that's used to propel the plot is my brother Jorn getting stung by a bloodfly. Like, that should be, you know, chugging this potion, which I already have in my inventory, should be more than enough to help him with that. Hej, ty! Jak leci? A gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wypłynąć na Korinis? Pytanie brzmi, skąd miałbym wytrzasnąć tyle gorzałki na tak długą podróż? Yeah, I assume that's a rhetorical question. Jak leci? Ostatnio doszedłem do zaskakującego wniosku. Alkohol działa jak magia, tylko jest od niej bezpieczniejszy. Pijesz, pijesz, pijesz i w końcu o wszystkim zapominasz. Are you going to have different things to say if I ask multiple times? Jak leci? A gdyby tak rzucić wszystko w cholerę i wypłynąć na Korinis? Pytanie brzmi... No, you do repeat yourself. Eventually. Anything in the bushes? Oh, sure, there's a lurker. I stand no chance fighting it for now. Oh, isn't that the... I've stolen something, but I'm not even sure what it was. But isn't that by chance the ram that's missing? Yeah, right. Eating some trash. Let's go. I'll return you... Oh, before I return you to your master, let me quickly check the houses.
Okay, just regular, No proszę, jednak można. just regular farmers live here. Let's go. Hej, ty! Cześć, baranie. Chodź ze mną. I don't really need the torch really at this point, but I don't think I can like extinguish it so that it returns to my inventory. So I'll just go with it until it extinguishes itself. O, niech mnie! Znalazłeś Brusa! Dziękuję ci. Chyba zacznę zamykać zagrodę na noc. Proszę, wypij za nasze zdrowie. Pohandlujmy. Pewnie, nie ma sprawy. What do you sell? Sheep meat and some recipes. Leftovers broth, known, pate, roasted insects. Okay, this is actually a pretty cool recipe to have, because I already have some. I will buy all of them that I don't have, because I have a lot of meatbag meat already. Hearty leftovers broth. Steaming broth from the leftovers is the best way for the efficient use of pantry leftovers. I know this. Pate. Nobody wants to know what leftovers were used to make this pate, but anyone who's hungry will eat it with a relish. Roasted insects, a crunchy source of protein. It often saves from starving those less fortunate while hunting. Moje baranki wyglądają na szczęśliwe. Rozumiem. Any meat, any vegetable, healing plant and salt. Okay, 55 restored. That's pretty easy to make. Rozumiem. Scavenger egg, any meat, any vegetable. 65. I currently have 75 health, so that would pretty much restore all of my health, which, to be honest, is a bit of a ridiculous. Like, I understand the gameplay reason for that. It is an additional mechanic. It is an incentive to cook all of those dishes because they are useful. But it is kind of ridiculous because a magical health potion restores 20% of my health, but a soup or like a pate made from leftovers restores 100% of my health. So at this point in the game, if I get wounded, it's more reasonable that I just stuff myself with food. Bag meat and a bag of pepper. 25, not bad. Especially given how much bag meat I have at this point. Już to znam. Okay, let's explore the rest of the village, because I've still only just explored a little bit. It's really quite a large village. Witaj, chłopcze. Chyba jesteś tutaj nowy. Tak, zgadza się. Niedawno przybyłem na wyspę. Przypominasz mi mnie samego sprzed lat, gdy przypłynąłem na Archolos. O bogactwach kryjących się w tutejszych kopalniach było głośno w całym królestwie. Każdy chciał uszczknąć chociaż trochę dla siebie. Pracowałeś w kopalni? Tak, ale to dawne dzieje. Plecy i ramiona już nie te.
Ale jak chcesz, to mogę za drobną opłatą opowiedzieć ci o wydobywaniu złóż. Pamiętaj jednak, że taka teoria to jedynie wstęp do tematu. Jeżeli chcesz zostać prawdziwym górnikiem, musisz chwycić kilowy w dłoni i zawalczyć ze skałą. Nauczysz mnie czegoś o wydobywaniu złóż? Okay, so it's a tiered. It's 0 learning points. It just costs money. Okay, interesting, but I don't have the money anyway for now. Jak leci? Aż dziwne, że tyle złych rzeczy dzieje się na wyspie, a tutaj ciągle jest spokój. No, zazwyczaj. Pokaż mi swoje towary. Okay, he sells pickaxes as well and some ore. Actually, I would very much like to buy a pickaxe. So the question is, can I? Yeah, I know it's not optimal. It would be best to find a pickaxe. And you know what? I'll wait for now. I'll buy it if I do not find it by the point of me going with Rupert back to the shore, because I still have plenty of things to do in the village. There's a lot of things on this notice board. Oh, show the village map. Show trade and teaching offers. Teacher's stone, Kipper, blah blah blah. I'll visit them all anyway, so there's not a point in doing that. However, show me the notices. Give me all of them. A dangerous area around the village. Urgent order for skins and furs. Due to the urgent large order, Hunter Carden will purchase the following skins and furs at close to market price: 14 wolf skins, 6 boar skins, 16 rat skins. Trophies can be delivered one by one, and gold will be paid immediately for each one. Carden can be found during the day on the path behind the eastern gate of Silbach, and during the evening hours he stays at the hunter's camp at the southern gate. Okay, so this is like this special trading system where they buy, I assume they buy them at the inventory value, which is always a lot larger than what appears in the actual trade window. Frida from the bowyer's shop on the Trail of the Beast in the city of Archolos is happy to buy all animal skins, both those of mammals and reptiles. You will not find such good prices anywhere on the island. Before you head into the city to sell your trophies, remember that according to the current regulation, only people with the right papers are allowed through the gates. Okay, so that's a little bit for the later part of the game. The Merchants Guild Mine invites all interested parties to work in the gold mining. We offer access to our deposits in a private mine between the village of Silbach and the beekeeper's camp. After paying a small entrance fee, you will be able to mine gold for as long as you wish. Regardless of your mining skills, you'll always find something to your liking here. And when you emerge from the mine, barely carrying all those shiny nuggets, our blacksmith will be happy to exchange them for real gold coins accepted throughout Myrtana. Of course, we will also gladly exchange any other nuggets you manage to find anywhere else on our beautiful island. The easiest way to get to the mine is to use the services of our runners,
For a few coins, they will bring you there safely. The cook Jill, who works at the manor house of our noble Sir Ramsay, is eager to try out all the new dishes, which she can serve for both elegant parties and everyday dinners. Samples of the proposed dishes should be brought to the kitchen of the Silbach manor. As per Sir Ramsay's direct order, it is forbidden to bring any food containing ingredients that may permanently affect health, nor should large quantities of the same dish be brought in. However, each first serving will be rewarded handsomely. Due to a sudden large order, Butcher Remy will urgently purchase a dozen of each of the following types of raw meat: scavenger meat, mole rat meat, and wolf meat. Please note that the meat must be fresh and raw. All hunters willing to deliver these goods immediately are invited to his slaughterhouse next to the bridge in the center of the Silbach village. People of the island of Archolos, if you happen to find small bluish-grey stones with peculiar markings, bring them as soon as possible to the mage Laudus in the city of Archolos. These stones are called rooms of magic and can only be used by a qualified mage. People unacquainted with magic will have no use for them, nor will they be able to sell them. Mages of water, on the other hand, will be more than grateful to receive them from you. Each citizen who brings such items will be handsomely rewarded. Signed, Morris, the governor of the city of Archolos. Hunters in the service of the benevolent Sir Ramsay warn against wandering alone in the woods surrounding the village. Especially dangerous, according to the reconnaissance, were the woods near the waterfalls east of the village of Silbach. A group of frogmen was spotted there recently. The forests to the north of the village. The low light flow there greatly reduces visibility, which creates ideal hunting conditions for wargs. Okay, that's a lot of activities. I'm not sure whether I'm going to remember to turn all of those items in once I pick them up. I'll try checking the journal periodically. But as I said, that's a little bit overwhelming, really. I wasn't expecting. Could I maybe help you pick up turnips? That would be a nostalgic trip. Co słychać? Chcesz w łeb, czy w końcu sobie stąd pójdziesz? Well, I guess I can't help you pick up turnips. What's up with this? Ah, that's a fishing spot, but which I guess is another new activity. But I don't have a fishing rod, so. Witaj, chłopcze! Mógłbyś coś dla mnie zrobić? Właśnie skończyłem odchwaszczanie i już nie mam siły. Weź i wyrzuć chwasty, jakie wyrwałem. Za pomoc dostaniesz grosz. Jasne, daj te chwasty. Dzięki, chłopcze. Zrób coś z nimi, a ja w międzyczasie odpocznę. Muszę odpocząć. What? He must be a bit blind already, because he gave me a couple of healing plants, which by my reckoning are, you know, as far away from weeds as you really can go. Is this a different notice board with different notices? No. That's actually good, because to be honest, that might have exploded my mind. Especially at such a beginning stage of the game. As I said, I can't promise you that I'm going to remember all of those assignments,
Na twoim miejscu nie szedłbym w tę stronę. Dlaczego nie? Nie słyszałeś plotek? Jakich plotek? O bestii grasującej w pobliskich lasach i czyhającej na takich jak ty. Nie, jestem tu nowy. Jeśli choć trochę lubisz swoje życie, to natychmiast zawrócisz. Nie będę cię zatrzymywał, ale wiedz, że cię ostrzegałem. Opowiedz mi o tej bestii. Nikt nie wie, jak wygląda, bo nikt nie przeżył z nią spotkania. Jakiś tydzień temu wartownik o imieniu Hendrik poszedł za potrzebą na skraj lasu. Dopiero wczoraj myśliwi znaleźli jego ciało. Ledwo go rozpoznali. Ślady kłów były ogromne. Nikt z miastowych nie zainteresował się tą sprawą? Ostatnie podtopienia znacznie utrudniły kontakt z miastem, dlatego póki co musimy radzić sobie sami. Poza tym nie liczyłbym na straż miejską. Im to tylko wyzysk wieśniaków w głowie. Już prędzej tropiciele gildii mogliby coś zdziałać, ale ich usługi sporo kosztują. Znając życie, zanim jedni albo drudzy kiwną palcem, bestia znów zaatakuje. Jestem tego pewien. Jesteś wartownikiem? Tak, ale jestem tu nowy i dopiero się uczę. Dostałem tę robotę po Hendriku i nie chcę stracić swojej szansy. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Do lasu, a dalej do kaskad. Od dawna nikt tędy nie chodzi, chyba że jacyś szaleńcy. Potrafisz posługiwać się tą kuszą? A po co bym ją miał, gdybym nie potrafił? Pełniąc wartę przy tym lesie, wolę mieć coś, czym ustrzelę zagrożenie z daleka. Nauczyłbyś mnie strzelać? Pewnie, ale za opłatą. Czemu mam sobie za darmo hodować konkurencję w Silbach? Kim jesteś? Nazywam się Veit. Jestem podróżnym i sprzedaję wszystko, czego będziesz potrzebował w dziczy. Pochodnie, mikstury, broń, żywność. Tutejsze lasy są strasznie niebezpieczne. Bez odpowiedniego ekwipunku bym się w nie nie zapuszczał. No, chyba że jesteś doświadczonym wojownikiem, ale raczej na takiego nie wyglądasz. Czy mogę ci w czymś pomóc? No właściwie to tak. Jak to każdego wieczoru popijałem sobie wino w karczmie. Kiedy byłem już kompletnie pijany, zagadał do mnie farmer i zaproponował zakład. Kto wypije więcej i utrzyma się na nogach. Nie miałem już przy sobie złota, bo wszystko wydałem na wino, więc zaproponowałem mój glejt, pozwalający mi na swobodne wchodzenie i wychodzenie z miasta. Nie wiem, co mnie wtedy podkusiło, ale nigdy w życiu nie podjąłem głupszej decyzji. Oczywiście przegrałem, a dokument straciłem. Nie tak łatwo wyrobić sobie nowy, a nie uśmiecha mi się dawać co chwilę strażnikom w łapę. Jak się nazywał ten farmer? Severin. Gdzie go znajdę? Jak boleśnie się przekonałem, wieczory spędza w karczmie. W dzień znajdziesz go pewnie na jakimś polu. Pomogę ci. Od samego początku wiedziałem, że równy z ciebie gość. Jak mam to od niego zdobyć? Mam go zabić? Ogłupiałeś? Masz do załatwienia jakąś sprawę i pierwsze co przychodzi ci do głowy to morderstwo? Miałbyś wtedy na karku całą wioskę. Zostałaby z ciebie plama krwi, rozsmarowana od karczmy do wybrzeża Topielców. To jak mam to zrobić? Nie wiem, wymyśl coś, tylko pod żadnym pozorem go nie zabijaj. What? To be honest, that seems to paint Marvin as a little bit of a psychopath. Like, I do agree with this guy. It is downright insane to propose literal murder as your first solution to a problem with another person. Co słychać? Jeśli załatwisz sprawę mojego glejtu, to wszystko będzie w porządku. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć. That's a cool amulet. And it's not even that expensive. Fish soup with herbs.
Okay, I'll buy the recipes. Decoction from the whole fish, including heads, the staple diet of many fishermen. Roast lamb with vegetables and wine. It's a dish that's a little cheesy but tasty. Rozumiem. Rozumiem. Actually, I haven't talked with the guardian at the other gate, so let's rectify that mistake. Podejdź, śmiało. Widziałem, jak przyglądasz się temu, co robię. A tak właściwie to co dokładnie robisz? Wycinam drewno na swój nowy łuk. Takie młode, obalone drzewa idealnie się do tego nadają. Zazwyczaj uderzył w nie piorun podczas mocnej ulewy, albo silny wiatr wygiął je na tyle, że już nie wróciły do pierwotnej postaci. Ze względu na wiek mają jeszcze dość cienkie gałęzie, a to sporo ułatwia. Przy okazji można zdobyć też kilka lag i przerobić je na strzały. Oczywiście, im więcej wiesz o wydobywaniu materiałów, tym więcej drewna uda ci się pozyskać. I pamiętaj, będziesz potrzebował do tego mocnej siekiery. Can I take this one? Don't seem to be using it. You left it. So I'll take that as a yes. I won't venture out into the wild yet, but I wanted to talk to this guy. Co słychać? Coś za jeden. Nie znam cię. Zostaw mnie. Okay, he's not particularly talkative. Muszę odpocząć. Let's talk to that Severin guy, although I'm pretty sure I won't be able... Kolejne ścierwo, które nie potrafi uszanować czyjejś własności. Spójrz, co narobiłeś. A co ja takiego zrobiłem? Jeszcze masz czelność pytać? Naniosłeś mi tyle błota do domu, że jak żyję, to czegoś takiego nie widziałem. Nada nosa. A ty mi to teraz posprzątasz, bo inaczej spiorę tę twoją buźkę na kwaśne jabłko. Yeah, to be honest, okay. No dobra. Łap za szczotę i do roboty. Tylko nie marudź za długo. Za parę minut mam tu widzieć czystą podłogę. To be honest, as ridiculous as that might sound at first glance, how do I tell if it works? In the mage's house there was like visible dirt. I can actually, you know, that reaction is only ridiculous because games have kind of conditioned you to just accept that your character is being an unbelievable asshole and all the NPCs just take it. But in the real life, like, this is just some stranger's home. Like, I've just pretty much broken into somebody's... Well, I haven't broken in the strictest sense, but I have entered uninvited into somebody's home, into a home of a person I don't even know. And, you know, even though it's difficult to tell how reasonable is he being with accusing me of getting mud all over his floor, I could very much believe that, like I was running around in the fields or whatnot. Robota wykonana. No i to rozumiem. W końcu jest z was jakiś pożytek. W zamian za to, że się postarałeś, masz tu kilka sztuk złota na zachętę. A teraz zjeżdżaj. Co słychać? Oho, kolejny przybłęda. Gadaj, czego chcesz, albo daj mi spokój. Chwila.
Nie jesteś zbyt rozmowny, co? Nie, kiedy muszę odpowiadać na głupie pytania, takie jak twoje. I don't think I'll be able to convince Severin to just give me the papers back, but I will ask. To be honest, that's a straight up lie. The rules, the idea of betting an item in a hazard game is that you lose the item if you lose the bet. Like, that thing is rightfully his at this point. But, you know. Masz coś, co nie należy do ciebie. Czyżby? A co to takiego? Glade Veita. Więc to o to chodzi. Posłuchaj, Glade jest mój i wygrałem go uczciwie. Zakład to zakład. A teraz zejdź mi z oczu. Jak myślisz, ile jest wart taki Glade? Pomyślmy. 100 sztuk złota i będzie twój. Chyba ogłupiałeś. Nie, to nie. Znajdzie się inny kupiec. I will buy it from him, I think, because reasonably speaking, the guy, the merchant, should make it up to me, and I don't necessarily want to, because I do think that technically speaking he's right, that is literally his, so I don't want to steal it back from him, because I think that would be actually wrong. Hej, nowy! Powiedz no, czym jest dynia? Słucham? Dynia to wielki owoc, prawda? Oj, nie. To przecież warzywo. Nowy zgodzi się ze mną, czyż nie? Yeah, in my understanding, a pumpkin is a vegetable, but then again, you know, I'm not an expert on, like, the distinction, or like an expert on agriculture. I would say, if somebody asked me out of the blue, I would say it's a vegetable. To warzywo. No i ja miałem rację. Trzymaj. Okay, that's kind of funny. They just randomly happened on a bet or something. I'm a bit confused as to where I am in relation to where I came from originally. Czego tu szukasz? Odejdź! Rozsądnie. Is that guy playing a flute? He is. Chłopcze, spadłeś mi prosto z nieba. O co chodzi? Nie widzisz, jaki tutaj panuje bałagan? Sama nie dam rady tego wszystkiego posprzątać.
A tu jeszcze obiad trzeba przygotować i pola doglądnąć. Wyglądasz na pracowitego chłopaka. Nie chcesz sobie może trochę dorobić? Mogę spróbować, ale nie znam się zbytnio na gotowaniu ani roli. Też bym ci nie powierzyła tak odpowiedzialnych zadań. Wystarczy, że weźmiesz miotłę i trochę tu pozamiatasz. Nie trzeba do tego specjalnych umiejętności. Z pewnością sobie poradzisz, a i mi bardzo to pomoże. W ramach wynagrodzenia mogę cię poczęstować moją zupą, zrobioną na warzywach z mojego poletka. Albo, jeśli jesteś wybredny w kwestii jedzenia, znajdzie się dla ciebie kilka złotych monet. To jak będzie? Pomożesz mi? Chętnie ci pomogę. Och, dziękuję. Wiedziałam, że ta zupa cię przekona. Proszę, masz tu miotłę. Przejdź się po domu i dokładnie go pozamiataj. Tylko nie zapomnij o sypialni. Widzę, że już skończyłeś. Chata od razu wygląda lepiej. Mam nadzieję, że zbytnio się nie zmęczyłeś. Zupa akurat się ugotowała. Będziesz mógł sobie pojeść po pracy. I'll take it, because it might give me a permanent benefit of some kind. Nie mogę się doczekać, aż jej spróbuję. Mam nadzieję, że ci posmakuje. Tylko się nie popasz. Jest jeszcze gorąca. Prawie bym zapomniała. Może i teraz podłoga lśni, ale czymś muszę ją utrzymać w tym stanie. Mógłbyś mi ją oddać? The broom. Okej. Oczywiście, oto ona. Wspaniale. Jeszcze raz dziękuję ci za pomoc. I've got a recipe for soup, I'm pretty sure. Or not. Old bread soup. Stale bread is sometimes the only thing that can be found in the pantries of the poor. Is that the soup? I was under the impression it was supposed to be a vegetable soup. But believe it or not, soup made out of stale bread, water, and some very rudimentary spices like pepper is actually kind of a traditional thing in some of the poorer households in Silesia in Poland. Like it's called wodzionka, which would literally translate to like a water soup, because it's mostly water, stale bread, and like some fat or some pepper or something. It's mostly just to stuff yourself, to escape the feeling of hunger, because traditionally speaking, it was mostly utilized, by very poor families as a way to escape the feeling of hunger. But nowadays, as I said, it's almost like a traditional kind of thing, and nowadays you can get like fancy versions of wodzionka,
which are a more substantial kind of actual dish, but the main ingredient is still old bread. So that's a bit of a Polish flavor right there in that item. And this episode has been long enough, so I'm going to save and end it for now. That's all for this one, and I will see you in the next one. Bye.